Witajcie szanowni widzowie. Poznajcie odmiany pomidorków o listkach variegata, jakie posiadam po kolei. No, są tu dwa takie przepiękne. Niesamowicie. Ale nie jest to ten. Do przepięknych dojdziemy na końcu. Najpierw zwróćcie uwagę na liście. Pokażę też łodygę i kwiatek. Ale najpierw nazwa Variegated Dragon, 23 lutego, siany na rozsadę. Kwiat staśmiony prześlicznie. Nie obrywam, a jakże nie obrywam absolutnie. To są najpiękniejsze pomidory z takich staśmionych kwiatów. A że jest to uprawa amatorska, to tym bardziej nie obrywam. Pięknie, prawda? Pięknie. A łodygę, to ważne, żebyście łodygę mogli porównać między odmianami. Czy ma przebarwienia? Może wzory? A może nie? Czyli to jest Variegated Dragon. Jeszcze dodam, że wszystkie odmiany, które posiadam o liściach wzorzystych, kupiłam w chorwackim sklepie Croatian Seeds Store. Wariegacje są w różnych odcieniach. Natomiast jedną odmianę posiadam w zeszłym roku od znajomej. Pozdrawiam. Ale nieznana jest nazwa. W tej chwili nie pamiętam, jakie owoce mają te odmiany. Ale nie są to duże. Krzaczek jakieś 70 cm ma. Kolejna odmiana. Idziemy. Tam. Czyli jedna tu, druga tam. Jest już wyższa, silniejsza. Kolor liści jest podobny. Wariegacji. Kwiatów jeszcze brak. Porównując z odmianą przed chwilką pokazaną. Wspaniałe. Ja rok temu dowiedziałam się o istnieniu takich pomidorów. A teraz łodyga. I zaraz podam nazwę. Zobaczcie, już kolorowy pas pojawia się na łodydze. Taki jakby lekko różowy. Od dołu nie ma, w miarę wzrostu te pasy pojawiają się na tych również bocznych. A odmiana nazywa się tak. Vaerans First Snow Variegated. Ten krzaczek ma już z 80 cm. Przechodzimy do kolejnej odmiany. Z tym, że coś mi tu nie gra. Wykluczam pomyłkę. Może po prostu nie powielił cech. O, ułamało się. Najpierw zobaczcie. Taki gigantyczny. Jedyny liść. One są w dół skierowane. Kolejny wielgachny. Jak pojawi się owoc, będzie można się coś wypowiedzieć bardziej na ten temat. Ale liście giganty. Tu już widać kwiatuszki. Łodyga niespecjalnie się wyróżnia, jak to u pomidorków. Nie ma co pokazywać.
To ma być ta odmiana. Moonlight Mille Pink. Ale na dworzu, na zewnątrz, no już wygląda inaczej ta odmiana. W każdym razie przedstawiam według tabliczki. Teraz kolejny. Tam sąsiedni rząd. A jest to odmiana też z 80 cm ma. Już się pojawia wzór na łodydze, ale łodyga jest znacznie cieńsza. Najcieńsza z tych, co pokazałam, jest to odmiana Marina Price. To jest wariegacja. Kwiatuszki nieśmiało pokazują się. Tu jest przepiękny liść. Ale czekajcie, czekajcie, dopiero ekstra zobaczycie. I w tym rzędzie również jest tam. Muszę przejść. W ogóle w tym roku udało mi się wytypować odmiany silnie rosnące o jakichś tam super parametrach, ale nie w temacie. To jest pierwszy pomidorek, który się zawiązał w ogóle. Od jakiej odmiany? Kolego Pawle, Gourmandia. Tak, o, jest jeszcze jeden. Czyli u tej odmiany, jako u pierwszej, zawiązały się pomidorki. 2. I proszę, tu jest cud. Zaraz łodygę pokażę. Mało tego, one są śliczne z zewnątrz. Takie niezwykłe, duże. Ale spójrzcie na spodni listek. Wierzch oraz spód. Dopiero kwiatuszki się pojawiają. Wzrost też tak 80 gdzieś centymetrów. I tu proszę, proszę, listeczki. One bardzo różnie są wybarwione. Niektóre tak odmiany mają, że dużo mają tych przebarwień, wariegacji, jak są młode, a wytracają na tak zwaną starość i na odwrót. Dobrze, no i co? Zmierzamy teraz do tego, co najpiękniejsze. I przejdziemy do innego miejsca, bo teraz, jak widać, w foliaczku jesteśmy. Tu ukryję. Najpierw taki jakby mniej piękny, ale patrzcie, czad. Już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jakie owoce wydadzą. Zwróćcie Państwo uwagę na gałązkę. Cudnie różowa. Kwiaty pojawiają się i jest chyba staśmiony. Tworzy się. No, nie chcę go wyłamać, więc tyle tylko mogę go tu odchylić. I ten pomidorek ma jakieś 60 centymetrów. Jest to odmiana Blues Blink Variegated. A w tym chorwackim sklepie, o którym wspomniałam, Croatian Seeds Store, oni mają tam więcej takich odmian. Ja za rok się zaopatrzę. Zupełnie kolekcję, bo troszkę tych odmian istnieje jednak. Znajoma mówiła mi, że nie wie, że nie ma nazwy, że nie wiadomo jaka to nazwa. Przynajmniej tego, co ja otrzymałam sadzonkę. Wymiana wtedy nastąpiła, bo ja ofiarowałam paprykę o pstrych liściach, o takich z wariegacją i owocach w paseczki. No, zamiana była pierwsza klasa. Jeszcze raz pozdrawiam Cię, koleżanko. Czyli łodyga teraz.
Widać róż. I teraz uważajcie, bo przechodzimy do pięknisia, który nazywa się tak. Moonlight Mille. Tam było Moonlight Mille Pink, ten bez wariegacji w tym foliaczku, a ten jest Moonlight Mille. On ma więcej różu niż ten przed chwilką pokazany Blues Blink Variegated. A teraz zobaczcie. I najmniejszą odmianą jest tu ta Moonlight Mille. Przecież to, powiem tak, pomidor blondyna. Istna blondyna. Różu ma dużo. A jaka łodyga? Cukiereczek. Cukiereczek istny. Pomidorkami się zajmuje mój mąż. Już kupę lat. A ja robię sadzonki. I w tym roku miałam je najpiękniejsze. Patrzcie, jaka łodyga. I pierwszy raz tak wcześnie wysiałam. O, na śliczności. Zobaczymy jak dalej i jak wysokie one wszystkie urosną. To co? Zapraszam teraz pod chmurkę. Czyli chyba 6 odmian mam tych pomidorasków. Mam też włochate, ale w innym filmiku opuszczamy. I zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, to 1 maja były sadzone w foliaczku. Są filmy. Tak mi się wydaje, że konkretnie nie było pokazywane jak sadzone, tylko ogólnie, że sadzone, że rozstawiane. Zdaje się, że naprawdę to 1 był maj. To możecie wejść Państwo w playlistę wideo na moim kanale. A teraz idziemy. One rosną na nowo nazwanym stanowisku numer 2. Praktycznie te same odmiany co w foliaku. Może się sztuka jakaś 1, 2 nie znalazła. Tu rosną i wzdłuż ogrodzenia o różnych kolorach owoców. Ale tak, pierwsze co napotykamy jest to pomidorek, który nie ma etykiety i albo jest to z moich zeszłorocznych nasion, albo któryś sprzed chwilką przedstawionych. Zobaczymy po owocach. Teraz dalej. Takie niewielkie 2 krzaczki. To jest właśnie pomidorek, który miałam w zeszłym roku. Zebrałam nasionka i wysiałam. Ale uległy sieweczki młode wypadkowi. Paleta wyleciała mi z rąk, wiatr zawiał, drzwiami trzasnął, drzwi paletą i powstał jeden galimatias. Owoce były nieduże, czerwień w róż taki. No zobaczycie, jak to wyjdzie w tym sezonie. Sama zobaczę. To chodźmy taką aleją pomidorową. O, tu u odmiany Czyrynkowic Jugosłowian pomidorki już i te kwiatki są już. Idziemy do końca. Tu rosną arbuzy, tu rosną melony, a w tej pierwszej linii właśnie pomidorki włochate i variegated. I teraz zobaczcie, tu jest odmiana Marinas Price. Te sadzonki były, no właśnie, żeby nie skłamać, chyba 1 czerwca. Też jest film z sadzenia, niedawno przesłany. Jest pomidor pierwszy, spójrzcie, teraz dojrzałam. Jest kwiatek. I jest pierwszy owoc. Super. Łodyga cienka.
Wiadomo, że im szybciej się do gruntu posadzi, tym szybciej roślina się zbierze do kupy i będzie rosła, rozwijała się. Na razie jest mała wariegacja widoczna. Kolejna odmiana, patrzcie. I tu jest właśnie ten, który w foliaku powinien mieć wariegację, a nie miał. Moonlight Mille Pink. Bardzo dużo różu ma. Śliczny, co? Fantastyczny. A jeszcze chcę coś powiedzieć dla osób, które uprawiają arbuzy. Czy wiecie, że w zeszłym roku u odmiany niby Wilson, tak nazwałam, bo nie był to Wilson, ten pierwotny, z którego nasionka pobrałam, pojawiły się u tejże odmiany mojego arbuza liście variegata, biało-zielone, na końcówkach pędów. Niestety nie dane było, by owoc zawiązał. W tamtym miejscu rósł, tu gdzie mój palec wskazuje. Dużo cienia, za późno zawiązał owoc. I teraz kolejna odmiana. W foliaku również była. Valeance First Snow Variegated. Pierwsze kwiatuszki. I takie wariegacje. No, co za cudowny świat. Swoją drogą zapraszam na kanał Tomatinka. A tam koleżanka pokazuje mnóstwo odmian. Ale czy ona ma wariegatę? A no właśnie, coś przeoczyłam chyba. Koleżanko, czy ty masz takie z wariegacjami? Boże, włochate, wełniaste, czyli to wiem, że masz. Śliczności. Kolejna odmiana rosła w foliaku. Jest to Yellow Surprise Variegated. To już mało efektowne wariegacje, ale gdybym pierwszy raz miała takiego pomidora, to cieszyłabym się i z tego, co widzę, z tych niewielkich wariegacji. Bo jakby nie było, to jest rarytas. Kwiatuszki. A wielkość tak oddala. Po prostu mniejszą siłę wzrostu mają te na zewnątrz, no bo i później sadzone. To jest jeden liścior taki duży. Ostatnia odmiana. Ten, który w foliaczku pokazałam jako przedostatni. Blues Blink Variegated. On mnóstwo miał tego kremowego na szczycie. A tu wygląda tak. Śliczne, prawda? Śliczne. Polecam każdemu. Wpiszcie w wyszukiwarce Ceroatian, Seedys, Store. Mnóstwo odmian i arbuzów, pomidorów, papryk. Też w pasy. Dzień dobry! Też w pasy. Owoce. Dobrze przedstawiłam. Tak, i pędzimy w jedno miejsce. Mianowicie, tu jest również pomidorek, który był bardzo zabiedzony. Nie ma nazwy, nie ma fiszki. Któraś z tych odmian zaprezentowanych. No i ta biedronka przeklęta azjatycka. To jest dół biedronki. Niebywały szkodnik, niebywały. Nawet mam szycę na sobie. Oprysk z czosnku i cebuli zrobiłam godzinę temu. Tu jest ich tysiące na tej śliwce, którą za rok wycinamy. Na jabłonkach nie ma. No niestety i na pomidorach właśnie widać. Na jagodzie kamczackiej już tam do końca doszła. Przez 2 dni. Dobra, będę kończyła, ale jeszcze zobaczcie. Ostatni pomidor. Marina Surprise. Także różny stopień jest wariegacji w różnych warunkach. Zależy kiedy sadzone. Jak zaopiekowane. Niby mąż jednakowo wszystkie traktuje, ale jednak no nie wyrabia się codziennie. Coś przy nich robi. One rosną jak szalone. Kto uprawia pomidorki, ten wie, ile
potrzeba czasu i sił. No a zdrowie i lata też już nie młodniejemy, jak się mówi. Widokiem na Biedronkę Azjatycką zakończę. Dzień przypadni, naprawdę. Siło nieczysta, która robi tyle zniszczeń. Różne są stadia tej Biedronki. Zapraszam na kolejne filmy. Wszystkiego dobrego. Do widzenia i subskrybujcie Państwo ten mój kanalik. Możecie też powiedzieć komuś, że istnieje takowa osoba, która ukochała arbuzy i w ogóle ucieka w przyrodę. Może ktoś się zainteresuje i też podąży moimi krokami. Najgorzej jest zacząć, byle się nie zrażać. Do widzenia. Wyka kosmata.